Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu. Dzisiaj będę chciał przetestować, prawdopodobnie też zajrzeć do środka, do takiego tutaj, który znalazłem na jednym z portali w różnych wersjach za nieduże pieniądze. Jest to krokowy tłumik od 1 do 72 dB z krokiem 1 dB. Pasmo pracy zakładane 1,450 MHz, moc maksymalna 100 mW i oczywiście impedancja 50 ohmów. Prosta taka malutka konstrukcja z dwóch stron gniazda SMA. Obudowa plastikowa, wykonana tu ewidentnie na drukarce 3D. Płyta czołowa też chyba to jest plastik, nie jest, a nie, to jest laminat. Tak wygląda z boku. No i chciałbym zobaczyć, jakie to ma parametry, jakie tutaj dokładności tłumienia, jak jest z zachowaniem się na różnych częstotliwościach. No i potem, tak jak powiedziałem, może uda zajrzeć się do środka, bo zawsze jest ciekawe, na czym to zostało wykonane. Zwłaszcza, że tłumienie 72 dB to już jest takie dosyć spore. No i istotne jest, aby tutaj konstrukcja miała jakieś sensowne rozwiązania. Pomiaru dokonam jak standardowo na VNA, które jest gotowe. Zostało wcześniej skalibrowane. Podłączone zostaną tutaj przyrządy do tego tłumika, a Wy będziecie widzieli ekran z wynikami tutaj, które wskaże nam VNA. Będę przełączał i zobaczymy, jakie parametry, jakie odczyty uda nam się uzyskać. Tłumik jest już podłączony do VNA. Widzicie ekran, górny ekran jest to tłumienie, dolny ekran SWR na wejściu tego tłumika. No i zobaczmy pasmo od 1 MHz do 1 GHz i zobaczymy, jakie to parametry tutaj ten przełącznik sobą reprezentuje. W tej chwili tłumienie jest ustawione na 0, czyli nie powinno nam tutaj nie być żadnych elementów wtrąconych. Dodam, że są ustawione 3 markery na częstotliwościach. O, ten pierwszy trzeba zmienić. Będzie na częstotliwości 10 MHz, drugi 100 MHz i trzeci 490 MHz. Także tam w tej prawej części będzie od razu można odczytać tłumienia dla tych trzech częstotliwości. A więc ruszamy z pomiarem. No wydaje się, że tutaj bardzo spada to wszystko i tak dalej, ale przedział jest niewielki, aczkolwiek jak widzimy, no jakoś tak to się nam nieciekawie zachowuje. Patrzę, czy to na pewno wszystko dobrze wpięte, ale no nie widzę, żeby coś było źle. O, no, czyli tutaj dotykam teraz tych przełączników. No i widzimy, jak wariuje coś. Nie przełączam, tylko delikatnie je ruszam. No, czyli nie jest to jakoś super konstrukcja tutaj idealna. Jeśli chodzi o SWR, no to też widzimy takie bardzo falowe zachowanie między 1,1 a 1,8 i to tak mniej więcej co 100 kilkadziesiąt mega. No także pod tym kątem to zbyt pięknie to nie wygląda, bo zakładam, że jeżeli ustawiłem wszystko na pozycję zerową, no to w tej chwili on powinien po prostu przepuszczać. A mamy tłumienie 0,2, 0,5 i 1,1 w zależności od częstotliwości. Dobrze, ja teraz włączę 1 dB. No, widzicie, jak chcę tylko dotknąć, już tu wszystko wariuje. Jest 1 dB.
1,2, 1,5, 2. No czyli by się zgadzało, że 1 decybel się te tłumienie zmieniło, natomiast no duże jest tłumienie wtrącenia. SWR też się mocno zmienił. Dobrze, dodam teraz 2, czyli łącznie będzie 3 decybele. I 1, 3 i 4, no w przybliżeniu mniej więcej to by się zgadzało, aczkolwiek widzimy już jakieś zafalowanie powyżej 400 mega. Dorzucę teraz 3, czyli łącznie będzie 6 dB tłumienia. I więc mamy 6,29, 6,58, 7,60. Czyli dalej dodawane jest te tłumienie, które było. Zmienił się mocno wykres SWR. I jeszcze 6, czyli razem będzie 12. 12, 12,5, 13,9. SWR już się poprawia. Dodatkowo 10, czyli 22. No i widzicie tutaj bardzo mocne zafalowanie przy tych 400, mniej więcej 50 mega. Ja może przesunę ten marker troszeczkę wcześniej, bo był na 490. Niech będzie sobie tutaj 445. Tu już to zafalowanie jest. 23, 22, 22. Czyli, a mamy właśnie 22 dB. I jeszcze 20, czyli 42. No zobaczymy, czy tu jeszcze przyrząd pomiarowy będzie działał odpowiednio. No, daje sobie radę. 42, 42, 43. No, jakieś znowu się pojawiło to zafalowanie, nie wiem czemu. Aha. Czyli wygląda, teraz widzicie, że mocno się zmieniło. Tu wygląda, że coś nie kontaktuje w tej obudowie, bo ruszyłem przy gniazdkach. O. I znowu to wystąpiło. Spróbuję. No, przycisnąłem i to zniknęło, czyli jest to jakaś wada konstrukcyjna. I jeszcze dorzućmy 30 dB, czyli 72 dB. No tu już widzimy problem pomiarowy, czyli odejmijmy 20, czyli będzie 52. I mniej więcej to jest 51, 51, 53. I wróćmy na 0. I to zafalowanie zostało 0,2, 0,5 i 1. A teraz spróbuję podotykać tutaj w różnych miejscach. Ten tłumik. Ale widzicie, że każde dotknięcie, ja tu dotykam tych przełączników delikatnie bardzo. Każde dotknięcie powoduje tutaj straszne reakcje. Co ciekawe, największe reakcje są w przypadku dotykania przełącznika 1 i 2 dB. W tej chwili dotykam 20 i o, pięknie tu mamy. Tutaj jest przełącznik 30 dB. Także ewidentnie te przełączniki są bardzo marnej jakości, nie nadające się chyba do tego celu. Sam SWR w przypadku zerowego ustawienia też jest no bardzo zły, także rzućmy powiedzmy jeszcze tak na próbę 10 dB tylko. No, zmieniło się znowu to zafalowanie. Próbuję przytrzymać. Tak, jak z przodu trzymam, to zafalowanie znika. Czyli tutaj, o, teraz zostało.
Czyli to jednak, jeszcze dodajmy 20, teraz będzie 30 dB tłumienia. No i tak mniej więcej jest. Czyli jeżeli chodzi o decybele i tłumienie, można powiedzieć, że to się zgadza. Natomiast jeśli chodzi o samą stabilność tej konstrukcji i SWR, czyli dopasowanie tego całego układu, no to tutaj bardzo mocno to skacze. Także no, nie jestem tutaj zbyt zadowolony z wyników tego pomiaru. No więc za chwilę jednak pokuszę się o rozebranie go na kawałki, znaczy zajrzymy do środka i zobaczymy, co on tam ma i dlaczego tak, a nie inaczej to się dzieje, na czym rozwiązane są tłumienia, czy jest to jakiś układ rezystorów SMD, czy co innego, czy jest to na jakiejś płytce, no jak to wszystko w ogóle wygląda i czy da się to poprawić. Tłumik jest skręcony na śruby z zakończeniem imbusowym, od spodu są nakrętki, także ja szybciutko tutaj to rozkręcę i zobaczymy, co tam jest w środku, dlaczego to się tak, a nie inaczej zachowuje. Aha, czyli zakładam zaraz, jak to się powinno rozłożyć, bo tutaj gniazdka SMA są wkręcone w obudowę. No zaraz zobaczymy, być może trzeba będzie jeszcze gniazda SMA odkręcić. Na razie zdejmijmy te 4 śruby. Śruby zeszły. I nic poza tym. No to już też mi się odkręcają. Także bez problemu odkręcę SMA. To chyba do góry. Tak, do góry zdejmę. O, już zaczyna być widać konstrukcję. No i mamy całą konstrukcję. I jak jest to zrobione? No, wyjść tu mi całkiem z obudowy. No cóż, no konstrukcja bardzo prosta. No już nie mogę się tu sfokusować. To jest maksimum, co niestety mogę powiększyć. Są to bardzo proste przełączniki, kompletnie nie nadające się do pracy na tych częstotliwościach. I ewidentnie to one wprowadzają tutaj te zafalowanie, jeżeli chodzi o impedancję. No tu coś mi się gdzieś nie odkleiło. Tłumiki wykonane są, z tego co widzę, na gotowych elementach. Musiałbym tutaj bardzo dokładnie się przyjrzeć już poprzez mikroskop, co to są za elementy. Także być może, jeśli chodzi o same tłumiki, są to gotowe elementy. Jak tu szybko spojrzałem, oznaczone są właśnie 1, 2, 3, 6, 10. Później już jest grupa 2 po 10 i 3 po 10, zapewniających 30-20 dB tłumienia. Jest tutaj strzałka wskazująca na kierunkowość. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego ten tłumik miałby być kierunkowy. Ale no niestety, jeśli chodzi o te przełączniki, są najsłabszym tutaj elementem i powodują mocne zafałszowanie tej charakterystyki impedacyjnej. Także do pewnych zastosowań one nadawać się nie będą. No, data produkcji 6 sierpień 2024. Także dosyć nowy tutaj element. Cóż, tak podsumowując, można o nim powiedzieć. Ja wziąłem ten tłumik oczywiście z ciekawości, bo to kosztowało, pamiętam, 50-60 zł, także nie były to jakieś duże pieniądze. No nie jest to na pewno tłumik pomiarowy, tak jak to są niektóre układy dekadowe sterowane przekaźnikami, gdzie wtedy mamy charakterystykę ISWR nie przekraczający często 1,05 na przykład.
mamy piękną charakterystykę częstotliwościową i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie bardzo prościutkie rozwiązanie. Ja już je użyłem parę razy. Stosowałem je w ustawieniach torów, wzmacniaczy wysokiej częstotliwości, przedwzmacniaczy, testowania tutaj spadku sygnału, na przykład na wejściu odbiornika, do takich właśnie prostych rzeczy, gdzie te zafalowanie charakterystyki tutaj nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o odbiorniki. Chodzi właśnie o wprowadzenie tłumienia do toru. Także tym spokojnie można sobie coś takiego robić i właśnie patrzyłem na przykład w przypadku odbiorników, radiotelefonów czy innych urządzeń, jakie obniżenie sygnału zakłócającego powoduje, że odbiornik zaczyna już funkcjonować i tak dalej, czyli swego rodzaju pomiary odporności. Tak samo w przypadku generatorów jest też założenie, że być może jak zrobię tutaj, co planuję, swego rodzaju tester urządzeń DMR, odbiorników, gdzie mam taką swoją metodę pomiarową, jeżeli chodzi o tor odbiorczy, jaka jest jego jakość, nazwijmy to czułość, aczkolwiek nie będzie to definiowane w konkretnych parametrach tutaj poziomu sygnału, czy to dBm-ów, czy mikrowoltów, tylko i wyłącznie na zasadzie porównawczej między urządzeniami, to też tego typu przełącznik, tłumik będzie można zastosować. Funkcjonuje, działa, także do pewnych celów się nada. Natomiast no najgorsza jego cecha, właściwie nie cecha, tylko zastosowane elementy, czyli te przełączniki powodują, że być może z czasem będą większe problemy. Jak przełączymy, to działa, natomiast każde dotknięcie, każde ruszenie powoduje tu zafalowanie charakterystyki zarówno tłumieniowej, jak i impedacyjnej. Także dziwne rzeczy się dzieją. Ale do prostych prac można go swobodnie wykorzystać, biorąc pod uwagę niewielką jego cenę i dostępność. Były też wersje chyba 50 dB, jeżeli chodzi o tłumienie. Ten chyba był właśnie tutaj największym z dostępnych u tego sprzedającego. Prawdopodobnie jest to jakaś konstrukcja zrobiona na zamówienie, bo tak jak już powiedziałem, to ewidentnie wychodzi na wydruk z drukarki. Płytka z laminatu zamówiona i coś takiego gotowego powstało. No to tyle w tej krótkiej prezentacji i teście tego tłumika. Zapraszam do subskrypcji kanałów, oglądania kolejnych filmów, zadawania pytań poprzez profil na Facebooku, Messengera, Instagrama i inne drogi, jakie są tutaj dostępne. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.